Po wizycie w Monument Valley ruszamy dalej w drogę. Kierunek miasteczko Williams, położone tuż przy legendarnej Route 66. To właśnie tutaj czuć klimat prawdziwej Ameryki. Małe bary, neony, stacje z lat 60. i ten niepowtarzalny spokój. Zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczcie ze mną, jak wygląda Ameryka, którą wszyscy znamy z filmów. Siemanko moi drodzy, pozdrawiam z Williams, czyli z miasteczka, przez które przebiega legendarna Route 66 i właśnie stąd do Las Vegas pojedziemy tą drogą. Na początku troszkę tutaj pozwiedzamy. Ostatnio byliśmy tutaj w sumie na początku tej podróży, ale był już wieczór, pozamykane było dużo rzeczy, także przyjechaliśmy drugi raz, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie dzień. Ta stacja to jest chyba odgapiona z autek, co? Samochód jest inny. Ale to jest bardzo podobne do tego, co widzieliśmy tam w auta. W ogóle podobno, bo ja wam powiedziałem ostatnio, że tam, gdzie była ta stacja, tam, gdzie był złomek, no to oni szukali tam zajawki do tego, żeby stworzyć ten film, a to podobno chodzi o to miasto, w którym tutaj jesteśmy, o Williams. Jadłodalnia. No, mogliśmy przyjść sobie na jakieś... A, zamknięte nawet. Myślałem o jakimś śniadanku, ale widzę, że zamknięte. Elvis, moi drodzy, o, właśnie słychać w głośnikach, jak leci. Fajnie było w ogóle odwiedzić miejsce, gdzie on mieszkał, to muzeum jego, zobaczyć zbiór jego samochodów. Bardzo ciekawe to było. No dobra, jak jeden się kawałek dalej wejdzie bardziej do tego centrum, jak już usłyszycie tego Elvisa, jak leci ze sklepu, no i zobaczycie te stare samochody, no to jest ten klimat. W 1984 roku zaczęli budować tu autostradę I-40. Mieszkańcy tego miasta bardzo protestowali, że oni nie chcą, żeby autostrada była budowana koło miasteczka. No bo wiadomo, wiedzieli, czym to się skończy, że skończy się turystyka tutaj. Jak przebiegała tutaj Route 66 legendarna, no to cały czas przejeżdżały samochody i wszystko się fajnie kręciło. Wiedzieli, że autostrada wszystko zniszczy. No i wiadomo, no niestety tak się stało. Chociaż to miasteczko i tak jest jednym z najlepiej zachowanych właśnie miasteczek, przez które przebiega Route 66, pełnych neonów, sklepów różnych, restauracji. No oni cały czas chcą, żeby ci ludzie tutaj przyjeżdżali. Na TripAdvisor to miasteczko jest jednym z 10 małych miasteczek polecanych najbardziej do zwiedzania w USA. No i to jest, o czym wam mówię, właśnie 84 rok. No i sklepy z pamiątkami. Co kawałek coś sobie możecie kupić związanego właśnie. Tam z tyłu możecie zobaczyć pociąg, na którym jest napisane Grand Canyon. I właśnie jest tak, że to miasteczko jest Grand Canyon Gateway, czyli że bramą do Wielkiego Kanionu. Stąd odjeżdża pociąg, który jedzie do Grand Canyon Village. No to jest w ogóle taka stacja fajna, zabytkowa. Także fajną traskę sobie pociągową można to zrobić. Przyjeżdżacie sobie po prostu tutaj, jakbyście chcieli dalej na Grand Canyon jechać i możecie już tam pociąg jechać. Chociaż szczerze wam powiem, Grand Canyon jest tak ogromny, że wysiadając tam z pociągu, to myślę, że to był lekki problem, no bo tam jednak duże odległości samochodami jeździ. Ale taka trasa jest. Wszystko, no po prostu każde miejsce musi mieć coś z 66. No, wieczorem ostatnio jak tu byliśmy, to było pełno w tej restauracji akurat. Także są plusy być tu w dzień i wieczorem. Wieczorem sklepy niektóre były pozamykane, już w sumie to większość była pozamykana, no ale za to wszystkie restauracje były otwarte i bary. To musiała być naprawdę katastrofa, jak oni tą autostradę tutaj wybudowali. No bo teraz fajnie to jest pompowane tym, że wiecie, że tutaj ci turyści przyjeżdżają specjalnie po to, żeby to zobaczyć, żeby się przejechać kawałek tutaj taką pętlą Route 66. No i wszystko jest pod to zrobione i to jest fajne, no bo ludzie jednak w Stanach chcą to zobaczyć. No ale gdyby nie to, wow, umarłoby miasteczko na 100%. No i to takie małe moteliki, typowo jak w filmach amerykańskich. Ostatnio też było to zamknięte.
Zobaczymy, czym się różni to teraz od tego, co ostatnio widziałem. Ale chyba niewiele. Strasznie się podobają te stare samochody, stare Fordy. O, taki ładny, odrestaurowany. Dobra, teraz zauważyłem, że to ze starej stacji benzynowej jest przerobione. Dobra, lekko podsumując, myślę, że ciekawie jest tutaj wieczorem. Chyba że jesteśmy jeszcze za wcześnie, tak totalnie za wcześnie, ale 13. No to bez przesady. No ale wieczorem fajnie to wszystko świeciło, te neony, ludzie, że siedzieli tu w tych restauracjach, w barach. No takie większe życie było. Teraz niewiele się dzieje. Także idziemy odebrać teraz pranie, bo akurat sobie zanieśliśmy tutaj do pralni. Bo wszystko było brudne, także szok. Jedziemy na Route 66. Dojedziemy nią prawdopodobnie pod Tamę aż. I co dalej? Zobaczymy. Po drodze będziemy zwiedzać też różne miejsca, bo wiadomo... Czekajcie, może pójdę na dworzec zobaczyć. Ciekawe, gdzie on jest. Podobno ciekawie wygląda, to może warto zobaczyć. Okej, czyli wszystko wiem. Tak jak wybudowali tę autostradę, to miasteczko praktycznie całkowicie upadło. I po tym jak zrobili tutaj kolej, Grand Canyon, tą bramę właśnie, stworzyli bramę do Wielkiego Kanionu, miasteczko znowu odżyło. Tutaj w tym miasteczku podobno 3000 osób mieszka. Także malutkie takie. Co do samego Route 66, ma prawie 4000 km. Przebiega od Chicago do Los Angeles. Przecina 8 stanów, 3 strefy czasowe. I co ciekawe, bo to że tyle ma kilometrów, to mniejsza z tym. Ale to właśnie przy Route 66 narodziło się te neony, te wszystkie, wiecie, stacje benzynowe z wielkimi szyldami, takimi kolorowymi, fast foody i ta po prostu kultura tego, że jedziecie drogą, możecie się zatrzymać właśnie przy fajnej stacji, zjeść jakiegoś fast fooda, napić się czegoś. To jest ciekawa informacja. Bo no nie każdy może wiedzieć, że to właśnie dzięki tej legendarnej drodze to wszystko się tak wydarzyło. Chociaż może nie tylko, ale na pewno miało duży wpływ na to. Ja już uciekam do kamperka, idę jeszcze wziąć pranie, chyba że Ala już wzięła. Zobaczymy, bo się suszyło jeszcze. I ruszamy. Musimy znaleźć, gdzie to się wjeżdża na nią dokładnie, bo tu jest taka pętla przez nią. Musimy znaleźć, gdzie się wjeżdża i jedziemy. Naprawdę kocham te pralnie samoobsługowe. Chwila, moment, pranie gotowe. No, jedziemy teraz tą I-40, przez którą właśnie to miasteczko miało spore kłopoty. I za 60 km znowu będziemy zjeżdżać na jakiś odcinek Route 66. Bo z tego, co wyczytałem, to już odcinki zostały tylko tej drogi. Ona już cała, od początku do końca, nie istnieje. No, ale zaraz wjedziemy na kolejny, to Wam pokażemy. Mam nadzieję, że też tam będą jakieś fajne miejsca do pokazania. No i wjeżdżamy znowu na Route 66. No i pomyślcie, że tak wyglądała droga, najsławniejsza droga, która przez prawie, no może nie całe Stany Zjednoczone, ale przez 4000 km prawie przebiegała. Legendarna droga, którą hipisi, podróżnicy i ludzie podróżowali właśnie na zachód w poszukiwaniu szczęścia. Patrz, ich stare napisy, cold beer, hot pizza.
Jakieś miasteczko jest. O, ten jeden kozacki. Gangsterka mocna. Przydrożny motelik. Stwierdziłem, że muszę poczuć ten klimat i właśnie w takim miejscu sobie zjem burgera. Głodny za bardzo nie jestem, ale zjem. Sklep z jakimiś antykami. Nie no, takiego dnia to chciałem właśnie na zakończenie jeszcze. Gift shop, to jakieś pamiątki. Tutaj macie fajnie pokazane, jak przebiegała. Z Chicago zaczynało się, czyli w Illinois, Missouri, Kansas. Tu kawałek tu byliśmy w tym miasteczku, gdzie jest złomek, to widzieliście. Oklahoma, Texas, Nowy Meksyk, Arizona i Kalifornia. Ale wieje, od wczoraj tak zaczęło wiać, że szok po prostu. Chcę wam tu jeszcze pokazać, jakie stare samochody mają z tyłu schowane. Oczywiście oczy namalowane, żeby zrobione było pod bajkę auta. Stare dystrybutory paliwa. Pamiątkowe zdjęcia. Tutaj sobie burgerka zamówię jakiegoś, żeby poczuć ten klimat. Nie no, aż fajnie zjeść w takim miejscu. Czuć tu historię naprawdę tego miejsca. No, burgerka już nie robią. $8 kosztował. Idę samochód przestawić. No, chyba tak nie mogę stać. No i tak, jest mój burgerek przy takim stole z zajawką ze zdjęciami. Sieje, pamiątki. Dobry. Nie no, to jest klasa. Chopper Kart. Ale zaklejony całe wlepkami. Właśnie tak sobie wyobrażam to w tamtych czasach musiało wyglądać, jak hipisi takimi busikami, takimi Volkswagenami jechali na zachód, w stronę Los Angeles, później do San Francisco. Ale to musiało być. Dobra, zobaczę, tutaj też kolejny sklepik jest. No i oczywiście mój
musi być też Elvis. Totalna ikona. Hi. Tutaj garaż jakiś zrobiony jest ze starymi motocyklami. To jest mocne. Nie no, to miasteczko to jest chyba najlepsze ze wszystkich, które widziałem. Patrzcie, Seligman, Route 66, stara policja. Prawie jak złomek, tylko lekka podróbka. Nie no, to miasteczko to jest totalna petarda. Najlepsze ze wszystkich takich, które są związane z tym Route 66, jakie widzieliśmy, na pewno. Wspaniałe po prostu. Także jak będziecie planować trasę, zapamiętajcie miasto Seligman. Bardzo, bardzo warto. Sprecyzuję tylko. Na wieczór, żeby zobaczyć fajne neony, wszystko i tak dalej, to Williams jest lepsze. Ale w ciągu dnia to tutaj na pewno lepsze. Na pewno ma więcej takich rzeczy związanych z tymi starymi samochodami, z tym Route 66. No świetne po prostu. Dobra, idziemy dalej. No i kolejne miejsce na trasie Route 66. Hackberry. Mała wieś, która powstała tutaj, jeszcze zanim powstała Route 66. Znaleźli tutaj srebro, górnicy tutaj zaczęli się osiedlać i powstała ta miejscowość. No i ta stacja benzynowa, która teraz jest przerobiona oczywiście na skansen. Powiedzcie, kupili sobie parę gratów, które i tak były zezłomowane, poustawiali i ludzie przyjeżdżają i odwiedzają. Idealny biznes. Z najważniejszych ciekawostek właśnie o tej miejscowości Hackberry, no to właśnie w 1875 roku odkryli tutaj złoża srebra, powstała kopalnia, później stacja kolejowa i miasteczko naprawdę świetnie prosperowało. No ale w 1919 zamknęli ją, zamknęli kopalnię, no ale chwilę później powstało Route 66, miasteczko dalej świetnie prosperowało, powstał ten sklepik, który tu jest ze stacją. No i teraz jest tak jak jest, tak właśnie wygląda. Powiedział wam jak to działa. W Tajlandii dalej są takie stacje benzynowe. Lokalsi takie mają, u mnie nawet na dzielnicy taka jest. Tutaj jest miarka ile litrów. No i oni tutaj tak zakręcali, dopełniało się i tyle wlewali do baku. Znaczy to akurat jest na galony, no bo to wiadomo, tutaj w Stanach galony. 1 galon to 3,6 litra. Kurde, ile wlepek. Mam też swoje, ale gdzieś zakopane, nie chcę się wyciągać. Hi. O, polska flaga, patrzcie.
Ciekawe, czy ktoś mnie tutaj ogląda, co jest podpisane na tej fladze. Dajcie znać w komentarzach. Stara laweta. Tutaj mechanik. Las Vegas. No i moi drodzy, jesteśmy w Las Vegas znowu, ale w Las Vegas jesteśmy tylko przejazdem. No, zostajemy tylko jeden dzień. Jedziemy dalej, jedziemy w stronę Los Angeles. Los Angeles będziemy kończyć podróż, ale tutaj właśnie rozpoczynaliśmy tą podróż. Dokładnie, którego tu byliśmy? 18 sierpnia? Czy 17? Jakoś tak. Jakoś w połowie sierpnia tutaj byliśmy. I jesteśmy znowu. Temperatura zupełnie inna. Pamiętajcie, że w Las Vegas też jest zimno. No i to jest Las Vegas. Wszędzie ludzie grają. Flamingo. Mieliśmy się tutaj zatrzymać dzisiaj na noc, ale nie ma pokoi. Tu coś było napisane, że pozamykane, bo mają chyba remont. Pierwszy hotel, pierwsze kasyno w Las Vegas. Albo pierwszy hotel z kasynem raczej. O, tak powinienem powiedzieć. W odcinku, jak tutaj byliśmy, to właśnie opowiadałem historię tego hotelu. Jak ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. Caesars Palace. A co to za wyścigi na chodniku? Nie ma takiego ścigania się tutaj. Jutro obowiązkowo burgerek w In-N-Out. No, idę zostawić plecak do pokoju i wychodzę na miasto. No, a my dzisiaj zostajemy tutaj. Harax. Uwielbiam to miasto. Oczywiście nie przez to, że są kasyna, bo gardzę hazardem. Nie popieram w żadnym stopniu, w ogóle nie lubię. Ale jakoś lubię klimat tego miasta. Lubię te światła wszędzie, zabawę. Się zastanawiam, skąd ci ludzie wszyscy mają siano na to. Większość ludzi nie wygląda to na za bogatych, a siedzą i grają. W hotelach tutaj jest taki check-in, zameldowanie, że nie musicie iść do recepcji, tylko robicie sobie w maszynie. Najpierw robicie online, tam wypełniacie swoje dane i później przychodzicie, skanujecie QR kod. Elegancko wam wszystko wyskakuje, karta, klucze wam wychodzą, znaczy karty wychodzą elektroniczne. Petarda, nie trzeba z nikim rozmawiać, nic zrobić. Świetna opcja. Ciekawe, kiedy to wprowadzą na całym świecie. Pewnie już niedługo. Idziemy do pokoju, mamy na 54. piętrze. Mam nadzieję, że będzie fajny widok. No i taki pokoik mamy. Elegancki. To 54. piętro to ściema, jak nie wiem, jesteśmy max na 10. Bo od razu w windzie z drugiego wskoczyło na 43. No to może na 12 jesteśmy. Nie, 11. Yo. Lala została w pokoju, a jedę zobaczyć na miasto, co się dzieje. Jestem w Las Vegas. Na pewno jedyna noc, na pewno nie idę spać. Ona jest zmęczona, to nie idę spać. Nie ma się co męczyć. Jutro obowiązkowo barber, bo wyglądam jak stary dziad z lasu jakiś. Prawie jak Paryż. Dobrze, że przestało padać, bo zepsułoby mi to plany. No i dobra, tu mnie mają. Kepsa to ja nie jadłem nie wiem ile. 2 albo 3 miesiące. Dobra, kepsik zjedzony.
średni bym powiedział, ale przynajmniej zaspokojona moja chęć jedzenia kebaba, o, tak powiem, już teraz na długo mi wystarczy. Dobra, idę gdzieś sobie usiąść, może jakieś piwko wypić, zobaczymy. Ej. Ja się zastanawiam, czy to jakaś formuła była, czy będzie dopiero. Miasto normalnie, patrzcie, to wszystko jest przykryte, tam są fontanny z tyłu. A to są normalnie siedzenia dla VIP-ów, widać. Na całej długości. Ciekawe. I to widziałem już trybuny w paru miejscach. No, wygląda mi to właśnie na wyścigi. O, wystrzeliły. No i niestety znowu zaczyna padać. No, Vegas jak pada deszcz, no to niestety trzeba trochę prysko. Ale to nie jest. Trzeba iść się schować gdzieś i się nie przejmować. Jak nie na zewnątrz, no zawsze można w środku się gdzieś posiedzieć i coś porobić. Nigdy wcześniej nie byłem tutaj pod wieżą Eiffla. Fajnie to zrobione. 4 nogi. Nie, 3, a gdzie jest 4? A gdzie jest 4 na pewno? Fajnie. Niebo niby zrobione. Przerażające, ile tu ludzi normalnie gra w te maszyny cały czas. Szok. Taka bieda na świecie, a ludzie siedzą i grają. W środku w hotelu jest to wygląda jak na jakimś rynku restauracja. Zaczynamy kolejny dzień na sportowo, moi drodzy, jak zwykle zresztą. Jeszcze taki basenik mamy w hotelu. Tam jeszcze jakiś jacuzzi chyba jest. Źle. O, kurde, jest siatka na szybie. No, już zaczynamy. Moi drodzy, na sam koniec jeszcze chciałbym Wam polecić firmę z ubezpieczeniami, która nam zapewniła ubezpieczenie na tą podróż. Mają naprawdę świetne oferty. Save You. Mój kolega to ogarnia, także naprawdę śmiało mogę polecić. Znajdziecie tam na pewno fajne oferty. Pamiętajcie, ogólnie trzeba mieć cały czas ubezpieczenie, bo zawsze się może przydać. Ale jeśli gdziekolwiek jedziecie, wyjeżdżacie gdziekolwiek za granicę, do Stanów, do Tajlandii, to no wszędzie, tu i tu jest bardzo drogo. Także bardzo, bardzo jest potrzebne ubezpieczenie. Zaglądnijcie do linku na dole na hasło Wojownik 10, dostaniecie jeszcze 10% zniżki. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszej przygody po USA.